Witam, lecimy z kolejnym odcinkiem. Tak jak wcześniej wspominałem, chcę zrobić zbiór tych wszystkich treści gry, żebyście mogli sobie później wjechać na taką listę, do takiej bazy i po prostu będą tam wszystkie informacje o grze rozłożone na części pierwsze. Będziecie mogli sobie wybrać dany konkretny temat, żeby wyciągnąć z niego jakieś informacje, które Was interesują. Dobrze, dzisiaj opowiem Wam co nieco o moim prowadzeniu i o tym, jak ja rozwijałem i co ja myślę o artefaktach, tak? Artefakty według mnie to jedna z ważniejszych treści gry, bądź przedmiotów, tylko że są okropnie drogie. I ja to od początku rozgrywam tak, że nie inwestuję zbytnio dużo w artefakty, tylko po prostu używam do nich nadwyżki zielonych kryształów. Wiecie, tutaj mamy Magic Crystal, tak? I jeśli mam tylko nadwyżkę, no to wtedy pakuję w artefakty, bo są okropnie drogie. Jeśli chodzi o fioletowe artefakty, to w ogóle w nich nie inwestuję zielonych jako tako, ponieważ zbieram zawsze to, co wypadnie z eventów darmowych, czyli kalimy, jakichś bossów, invasion i tym podobnych. Jeżeli mi się tutaj z lewej strony, jak widzicie, nazbiera 80%, no to wtedy ewentualnie dopłacę te trochę i ulepszę, tak? Ale nigdy tak za bardzo nie robię, żeby 100% tego dawać, bo to jest bardzo wielka kwota. To akurat nie pokazuje, ale to jest w setkach tysięcy, tak? Na jeden, a już jakbym chciał ulepszyć wszystkie, to już masakra, tyle to kosztuje według mnie wydawanie na to tak od początku do zera, nie skupiając się na innych treściach gry, to jest po prostu strata trochę potencjału tych kryształów, bo można je zainwestować gdzie indziej, gdzie wasz progres będzie szybszy. Więc tutaj nie skupiamy się na tym, zostawiamy to samym sobie, patrzymy, ile się nazbierało po naszą klasę i po prostu ulepszamy to, jak już się zbliża. I to dotyczy fioletowych. Jeśli chodzi o złote jest trochę inna specyfika, bo mamy te po prawej stronie, one dropią tylko i wyłącznie na aukcjach po wydarzeniach typu Alliant Boss i Trial, tak, ten południowy, codzienny, gdzie ładujemy damage w tam danego bossa, tak, i później występują na aukcji danego klanu i po prostu jeżeli wypadnie na naszą klasę, a nikt tego nie kupuje, bądź się dogadamy z klanowiczami, że my to kupujemy, no to kupujemy i mamy, tak, ulepszamy i to cała filozofia tego. Jeśli chodzi ten po lewej stronie, te są teoretycznie łatwiejsze do zdobycia, bo są cały czas dostępne w sklepie naszym, za zielone są, tylko że są dość drogie, bo na taki cały zestaw to gdzieś w moim przypadku to już blisko ponad, nie wiem, 10 milionów, 12 chyba. Za chwilę będzie to może 14 nawet, tak? Na niższych poziomach kosztuje Was to mniej, ale mimo wszystko jest to adekwatne do wyższego poziomu, więc i tak jest to drogie, tak? To by było tyle, jeśli chodzi o zakup podstawowej bazy i uruchomienie artefaktu. Później możemy go ulepszać oczywiście do wyższego poziomu, co podwyższy nasze statystyki, ale musimy zbierać Red Crystal, tak? To już jest jeszcze trudniejsze zadanie, ponieważ Red Crystal występuje również tylko w dwóch aukcjach, czyli w Trialu i w Alliant Bossie. Owszem, występuje też w shopie albo w jakichś tam dodatkowych eventach, ale proporcja zapotrzebowania do tego, ile możemy go zdobyć w darmowy sposób, powiedzmy, jest bardzo duża, więc na pewno będzie go brakowało i teoretycznie najlepszą opcją jest uczestnictwo w każdej aukcji i kupowanie go po prostu za zielone na aukcjach klanowych, bo to jest jedyna opcja, żeby nazbierać go adekwatnie dużo. Ja trochę zrobiłem zaległość, teraz mam niepoulepszane ze względu na to, że opuszczałem trochę tych aukcji i teraz tego żałuję w sumie, ale tego już nie cofnę, więc muszę to próbować jakoś nadrobić, więc nauczka dla Was, że warto uczestniczyć w aukcjach i kupować to i ulepszać, bo później jak widzicie to aż po 8 sztuk trzeba na jeden artefakt, to łatwo sobie policzyć, jaka to jest liczba, jeśli chodzi o całe zestawy, tak? I to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o ulepszanie.
Do ulepszania również są potrzebne czerwone kryształy. Już na wyższy całkiem poziom. Jak widzicie, tutaj mamy 7 i 7 już podwyższamy też kryształami. I to by było tyle. U mnie jeszcze się otworzyła nowa opcja. Jest to Guardian Artefakt. Gracze na niższych poziomach nie będą mieć tej treści, ale jeżeli Wam się to odblokuje, to nie panikujcie. Nie jest to jakieś tam kosmicznie drogie, bo jest też dostępne w sklepach. Można to w miarę sobie spokojnie ulepszać. Ja tutaj nic nie kupowałem za zielone bądź żółte diamenty, więc robię to tak po prostu, co mi wysypie się z darmowych dziennych zadań typu bossy, jakieś mówię kalimy czy eventy jakieś na Warzonach itp. Nie wiem, w sumie nie analizowałem jeszcze dokładnie ile z czego leci, ale leci, tak? Więc na bazie tego po prostu to ulepszam. Jedynie te zielone kamienie, które widzicie po prawej stronie, Echo Crystal, je można kupić w shopie za niebieskie, więc warto mieć jakieś tam nadwyżkę sobie nazbieraną raz w tygodniu, bo w poniedziałek wiadomo, jak weekly się odnawia, warto kupić bodajże 5 albo 10 sztuk, bo to jest potrzebne do przeskoczenia na wyższy tier, tak, tego artefaktu. Więc warto mieć kilka tych zielonych w zanadrzu. I to by było tyle. No, każdy dodaje, wiadomo, statystyki, ten atak, ten HP, ten def, tak? I tak samo jest tutaj w tych artefaktach, one dodają już bardziej takie skille aktywne na dany okres czasu, z cooldownem, no ale wiadomo, no jeżeli im więcej masz ulepszone, tym jesteś mocniejszy i możesz więcej, tak? Także to tak pokrótce. Myślę, że jak obierzecie podobny plan do mnie, to nie będziecie żałować. Także narka do następnego odcinka.